Maciek, co się stało? 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 Czy kogoś to jeszcze dziwi? Bo mnie już chyba nie. Dawno nie było takich wczesnych vlogów. Czy tęskniłam? Niezbyt. No ale co? Takie dni też trzeba przeżyć. O 3:15 wyjeżdżamy na lotnisko. Tym razem odwiedzimy lotnisko w Modlinie. Lot chyba mamy bezpośrednio do Malpensy, z tego co zrozumiałam. Także spoko, bo ewentualna czekająca nas podróż busem będzie krótsza niż gdyby to miało być z Bergamo. Nie wiem, co jeszcze mogłoby Was interesować, oprócz tego, że jest 2:30. Skupmy się raczej na tym. Jest 2:30 i jedziemy na lotnisko. Jedną z nielicznych rzeczy, z których się cieszę, jadąc do tych Włoch, jest na pewno temperatura, która tam będzie. Przyda się trochę ciepełka w końcu. Ale też widziałam prognozy na najbliższy czas w Polsce i też bardzo mi się podobają. Już proszę nie wracać, panie mrozie. Już wystarczy nam. I tupnij jeszcze im nogą. Dobrze, i wystraż je jeszcze. Przynajmniej mi, ale ufam, że wszystkim wystarczy minusowych temperatur w tym roku. Także dobranoc, proszę iść spać. Dzień dobry, Bruno. Dzień dobry, Sasza. Dzień dobry. Jest kamera. Dzień dobry wszystkim. Przegląd formy po 5:44. Ale dalej pozytywnie. Empatia to taka zupa. Siu, Co? jem, Co? zupa. No dobrze, cieszę się. To dzięki. Jeszcze ja, żeby... Dalej też bez empatii, nic się nie zmieni. Też mi ktoś to będzie kazał usunąć? Oby nie. Wzięła aplikację minus 2 zł? O nie, to byś przegrała, no. Życia mi za 40. To jest 40. That's the sound of the police! That's the sound of the beast! Gdzie ja chomisia schowam? Czy twój chomik się zmieści? Nie no, bez jaj. Nie będę płaciła 75 zł. Much that she's not gonna let us go. If I fit, I sit. Przeszły bokiem. Dzięki tobie uciekłyśmy. No.
Jesteśmy po obiedzie i miała wlecieć długa i przyjemna drzemka, ale no w takich okolicznościach chyba ją troszeczkę skrócimy. Trzeba korzystać w tym momencie. Jak zwykle mnie nie zawiodłeś. Tak, ja polecam. When I was in China, we had morning practice of surf. A, sorry, film me. Dawaj Maniek, to już się kameruje! Every morning we had to surf, and the coach would say, Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Bez glutenu i nic nie ma. Gdzie ten gluten? To jest lód. Czyli nie jesteś usatysfakcjonowana. Ale to nie tiramisu. Ice. To dobrze, Maja, że nie zamówiłaś. Czyli bez glutenu i bez tiramisu. No. Kolejny ciężki dzień za nami, ale przeżyliśmy go, to najważniejsze. Poznaliśmy halę, na której jutro odbędzie się mecz i jest bardzo specyficzna. Te światła, które widzieliście na filmiku, który wstawiłam, naprawdę przeszkadzają. Dlatego współczuję naszym rozgrywającym, które praktycznie za każdym razem muszą na nie patrzeć. Ale no mam nadzieję, że to nie będzie miało jakiegoś większego wpływu na ten mecz i że wyjdziemy jutro mocno zmotywowane do tego, żeby go wygrać i żeby mieć okazję zagrać złotego seta, bo uważam, że jesteśmy do tego zdolne. Typowa włoska kolacja, chleb z oliwą, mogłabym jeść praktycznie na każdy możliwy posiłek w ciągu dnia i właśnie tak tutaj to wygląda, bo chleb z oliwą jest dostępny o każdej porze dnia. No i tyle. Idziemy spać, bo jutro ciężki dzień. Mecz gramy o 20, czyli znowu cały dzień czekania i oczekiwania, ale no w sumie nigdzie nam się nie śpieszy, bo i tak wracamy do Polski w czwartek po południu, także mam nadzieję, że będzie świeciło słoneczko. Dobranoc. Dzień dobry wszystkim. Środa, dzień meczowy. Jesteśmy już po śniadanku i właśnie wybieramy się na rozruch. No dziś już niestety Włochy nie rozpieszczają. Tam były wczoraj góry, dziś już tych gór nie ma. I plus 19 stopni też nie ma. No ale nic, na pewno wciąż jest cieplej niż w Polsce. Więc jedziemy na rozruch. Dzisiaj nowy busik z wszystkimi szybami, mam nadzieję. 4 ekipy, pierwsza ekipa Buba, Drusia, Bobas. Druga ekipa Agata, Paula, Maja. Trzecia Sasza, Lisu, Nela, Graba. I czwarta Paci, Rodi, Bruna i Nadia. Asia, wygrałaś 4, gratuluję! Grube, gratulacje, że wygrałeś, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że byłaś w 4. Nie, to nie jest prawda, ja po prostu byłem dobry. Tylko i wyłącznie dlatego. To nie ma. Dobra. Gotowa na mecz. Lecimy. Budowlani! One eternity later. Tu chciałabym tylko zaznaczyć, że nasze zawodniczki mają gen rywalizacji we krwi, ale nikomu nie stała się krzywda. Rób salto, Kiemon! Jak się bawimy grube? Super, nocna impreza.
Dojechaliśmy na lotnisko i nie będę dzisiaj za dużo nagrywać, bo jestem wrakiem człowieka. Zresztą jak wszystkie. Nawet nie wiem, który jest dzisiaj dzień. Wydaje mi się, że jest piątek. Wczoraj miałam chyba pierwszy kryzys nagrywek, ale uważam, że chyba miałam ku temu powody. Moja kondycja snu od momentu wyjazdu do Włoch była dramatyczna. Mam moje wykresy z łupa, które pokazują, że ta jakość regeneracji po prostu nie istniała. Wyjaśniam tylko. To środkowe kółko, które tu widzicie, jest czerwone. Powinno być normalnie zielone i oscylować w okolicy 90-80%, także ogólne podsumowanie wczorajszego dnia i meczu. Nie wiem, od czego zacząć. Może chronologicznie zacznijmy od meczu. Tak jak mówiłam przedwczoraj, nie ma co zwalać na trudne warunki na hali, ale wydaje mi się, że to był chyba jeden z gorszych meczów, które zagrałyśmy. Jeżeli chodzi o ilość błędów, jeżeli chodzi o skuteczność w ataku, po prostu nic tam nie szło i czasami po prostu trzeba takie mecze przeżyć. Oczywiście szkoda, bo wydaje mi się, że ten zespół naprawdę był do ugryzienia i ten złoty set i półfinał Pucharu CF był w naszym zasięgu. Ale niestety, takie są ciemne strony profesjonalnego sportu i takie mecze też trzeba przeżyć. Przerwa na kawkę. Jakby pozytywem, nie wiem, czy można to tak nazwać, pozytywem porażki, ale wydaje mi się, że w każdej sytuacji trzeba doszukiwać się pozytywów. Jest to, że nasz kalendarz troszeczkę się rozluźni, bo te dodatkowe mecze zostaną usunięte z naszego podstawowego kalendarza i w tym momencie, naprawdę bardzo istotnym, możemy skupić się w 100% na lidze i na tym, co nas czeka za 3 tygodnie, a jest to pierwsza runda playoffów, bo tak na dobrą sprawę wszystko teraz się zaczyna. Ta runda zasadnicza oczywiście jest istotna, ale tak na dobrą sprawę playoffy rządzą się swoimi prawami i tutaj przychodzi nam grać najważniejsze spotkania w sezonie. Dlatego fajnie, że będziemy mieć w końcu trochę czasu na potrenowanie, na złapanie takiego rytmu treningowego, którego od dawna chyba nie miałyśmy. Także tutaj wydaje mi się, że trzeba doszukiwać się pozytywów. Czy coś jeszcze chcę powiedzieć? Wydaje mi się, że jeszcze takim bezpośrednio sportowym było to, że pomimo tej porażki dalej byłyśmy zespołem. I może to zabrzmieć trywialnie i totalnie prozaicznie, ale miałam takie sytuacje w życiu w swoim sportowym, że jedna porażka potrafiła psuć atmosferę w zespole. A tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko naprawdę dalej pozostajemy jednością i skupiamy się na tym, co jest przed nami. I wydaje mi się, że tak po prostu trzeba do tego podchodzić. Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to widzieliście godzinę pobudki i wyjazdu na lotnisko. Ze względu na strajki, które miały miejsce we Włoszech, nasz lot planowany na 16:40 z Malpensy został odwołany. Na szczęście lotnisko w Bergamo nie strajkowało, a może po prostu nie w takim stopniu jak reszta lotnisk we Włoszech. I udało nam się kupić bilety na lot o 9:15. Ze względu na to, że lotnisko w Bergamo jest oddalone o chyba dodatkowe 50 km od lotniska w Malpensie w stosunku do położenia w Chieri, musieliśmy wyjechać 2,5 godziny wcześniej. Także wyjazd 4:30, coś pięknego. Też szczerze powiem, nie za dużo się wczoraj wydarzyło, bo wylądowaliśmy o 11:00 w Modlinie, wróciliśmy do Łodzi, poogarniałam trochę swojego życia, mieszkania tutaj, typu pranie tego syfu, co zostawiłam przed wyjazdem i poszłam spać. Myślę, że większość dziewczyn tak zrobiła, bo ten brak snu jest naprawdę męczący w dłuższej perspektywie. Także o dniu takim jak wczoraj chyba po prostu łatwo zapomnieć. Ze względu, że nic się tam nie wydarzyło. Dzisiaj dostałam szansę na to, żeby się wyspać
I tutaj widzicie, jak regeneracja powinna wyglądać. Cieszę się strasznie z tego powodu. Zrobiłam kawkę. Trochę posiedzę przy komputerze, posklejam te filmiki, które zrobiłam we Włoszech i o 16:00 jedziemy na trening. No bardzo ciekawy weekend przed nami, bo to weekend derbów. A jak wszyscy doskonale wiemy, derby są bardzo specyficznym meczem. Dlatego no, mam nadzieję, że zakończymy ten mecz wynikiem pozytywnym dla nas i w końcu będziemy miały chwilę, żeby odpocząć, bo uwielbiam swój zespół, naprawdę uwielbiam swój zespół, ale jest coś takiego, że duża ilość czasu spędzona w jednym środowisku bez możliwości skupienia się na czymś innym i odświeżenia swojego mózgu, no wpływa dosyć destrukcyjnie na jednostki. Także po meczu z ŁKS-em dostajemy 2,5 dnia wolnego. Będziemy miały troszeczkę czasu na zresetowanie swojej głowy, no i ciała w mniejszym, większym stopniu. I wracamy do treningów, w końcu do treningów, których bardzo potrzebujemy, wydaje mi się. I fajnie, że ten czas przed playoffami będziemy mogły naprawdę mocno przepracować. Ojca, 14 lat, kiedy on zmarł i dużo rzeczy wypierałem, ten zawód jest bez sensu. Chyba pierwszy raz w tym roku, a może nawet od dobrych 4 miesięcy założyłam okulary przeciwsłoneczne. Lubię takie zmiany. To są takie jedne z lepszych zmian. Coś pięknego. Mam nadzieję, że ta wiosna naprawdę już zawitała u nas i że ewentualne ochłodzenie nie będzie takie mocno odczuwalne, bo no, aż chce się żyć. Aż chce się żyć. Wstałam dzisiaj, pospałam sobie 11 godzin, także Not too bad. zdecydowałam się wykorzystać tą piękną pogodę. Wzięłam sobie książeczkę, słuchawki i lecimy do parku. Mam nadzieję, że znajdzie się jakaś wolna ławka w słońcu. Myślę, że szansa jest na to jakaś. To będzie ona. No i tak sobie spędzę popołudnie. Ze względu na dynamikę tego tygodnia, a można i powiedzieć ostatnich paru tygodni, totalnie straciłam rachubę czasu i zapomniałam, że dzisiaj jest sobota. Także ilość osób na Piotrkowskiej jest astronomicznie duża. Co mnie generalnie nie dziwi, bo pogoda jest piękna, więc fajnie, ludzie wychodzą z domu spragnieni aktywności słońca i tak dalej. Więc po raz kolejny przełamuję swoje kompleksy w związku z nagrywaniem publicznym. Ekipy dziewczyny. Pierwsza ekipa Buba, Graba, Rodi, Sasza, Maja, Lisu i Bruna. Druga ekipa Agata, Paula, Nadia, Boba. To czekaj. Dzień dobry. Dziś zapraszam Was serdecznie na film z serii Get Ready With Me, czyli ogarniamy się na mecz z ŁKS-em. Zaczniemy od tego, że może puścimy sobie jakąś fajną piosenkę, żeby trochę się rozbudzić po dremce. Może być. Fred again. No dobra, no to zaczynamy. No dobra. Przyznam, że te moje make-upy przedmeczowe, albo w sumie generalnie wszystkie make-upy nie są jakoś specjalnie skomplikowane. Też ze względu na to, że jak się zdążyliście pewnie przekonać w vlogach, stawiam na naturalność, także nie lubię jakby specjalnie dużo na siebie nakładać, tym bardziej, że to wszystko potem spływa na meczu, więc szkoda sensu. Czy chciałabym Wam o czymś konkretnym powiedzieć w związku z meczem? No to, że derby Łodzi są mega specyficzne, myślę, że już każdy kibic, który chociaż trochę ogląda damskiej siatkówki, zdążył zauważyć. Moje derby będą to moje trzecie.
Pierwsze derby to my byłyśmy gospodarzami, potem wylosowałyśmy w 1/8 Pucharu Polski ŁKS. No i to był w sumie takie pierwsze derby, w których to właśnie ŁKS był gospodarzem. No, bardzo specyficzne i chyba to są po prostu takie rzeczy, do których jakoś trzeba się przyzwyczaić i w większości sytuacji po prostu nie reagować, bo tego się raczej nie zmieni, a o co się stresować rzeczami, na które nie ma się wpływu. Oczywiście to nie jest nic przyjemnego być wyzywanym przez jakiekolwiek osoby. I tu już nie ma znaczenia, czy te osoby cię znają, czy ty znasz je. No wyzywanie kogokolwiek, czy ma się do tego powód, czy się nie ma do tego powodu, jest no średnia. A tutaj niestety czasami z takimi rzeczami trzeba się mierzyć. No spodziewam się bardzo ciekawego widowiska. Mam tylko po prostu nadzieję, że bardzo małą ilością takich przygód. Bo na przykład jeżeli chodzi bezpośrednio o mnie, ja jestem osobą bardzo wrażliwą, a nawet wydaje mi się, że łapię się w spektrum cech osoby nadwrażliwej pod wieloma względami. No i takie spotkania, do których dochodzi do bardzo dużych takich negatywnych emocji, zostawiają dużą rysę na mojej emocjonalności, jeżeli można to tak nazwać. No i na przykład te ostatnie derby, które no wygrałyśmy co prawda i tam nie było jakiejś nie wiadomo jakiej przygody, no przeżywałam chwilę. Nie objawia się to jakoś specyficznie i konkretnie, po prostu no poza takim spadkiem dopaminowym, który towarzyszy nam praktycznie po każdym meczu, doszły tu takie dodatkowe rzeczy bezpośrednio związane właśnie po prostu z rzeczami, które się słyszy i które się widzi. Tym bardziej, że jeżeli wcześniej się tego nie przeżywało, a ja no nigdy nie przeżywałam tego typu rzeczy w swojej karierze, dodając do tego moją nadwrażliwość emocjonalną, no to może to doprowadzić do jakichś tam objawów lękowych. Ale no tak, z takimi rzeczami też musimy się mierzyć. Jest jedna rzecz, która gdzieś bardzo mocno tam we mnie siedzi i jest to taki żal. No chyba mogłabym to nazwać żalem w stosunku do tego, co spotyka dziewczyny z ŁKS-u, bo kluby to jedno, ale są też to dziewczyny, z którymi no ja na przykład grałam i darzę je gdzieś tam jakąś swoją sympatią. No i po prostu no patrzę z dużym smutkiem na to, przez jaką plejadę niesamowite ciężkich sytuacji przechodzą te dziewczyny. Już pomijając kwestie kontuzyjne, które no jakby dotyczą każdego sportowca w każdej drużynie, ale wszystkie takie dookoła sportowe kwestie, no jest mi jakby przykro w związku z tym. Tak po prostu życiowo. Mi jako człowiekowi, a nie mi jako siatkarce. Mam nadzieję, że końcówka sezonu trochę się już tam uspokoi. No nie będą dochodzić żadne nowe kwiatki, bo już do tej pory naprawdę było bardzo dużo tego i wydaje mi się, że już wystarczy. Prócz teraz tych moich przemyśleń nagram jeszcze jedną rzecz i będzie to na sam koniec omówienie tego dzisiejszego spotkania i zamknięcie w klamrę tego tygodnia z racji, że jest dzisiaj niedziela. Jutro na spokojnie sobie to wszystko obrobię. Oczywiście Bublok niezmiennie w środę o 18:00. No i te 2 dni, które teraz dostaniemy wolne, pozwolę sobie troszeczkę odpocząć od vlogowania i od myślenia, co jest warte uwagi, co jest warte nagrywania, a co nie. No bo wiadomo, higiena pracy jest no, istotna. Nawet w takiej pracy, którą można nazwać w jakiś tam sposób pasją. Na pewno przyszły tydzień, który będzie już troszeczkę luźniejszy ze względu na to, że nie gramy w środę żadnego meczu. Jedyny mecz, który mamy do rozegrania, to jest spotkanie
sobotnie z Radomiem u siebie. Będziemy miały trochę więcej czasu na trenowanie. Co za tym idzie, nie będzie jakiejś spektakularnej ilości ciekawych rzeczy do nagrywania, więc spodziewam się, że ten następny bublog może będzie krótszy, a jak nie troszeczkę, to zdecydowanie, ale będzie, bo bycie konsekwentnym jest bardzo istotne. Za każdym razem, jak słucham sobie jakiegoś setu na YouTubie, takiego dłuższego, to coraz bardziej przekonuję się do wykupienia opcji premium na YouTubie, ale potem jakoś o tym zapominam. Ogólnie chciałam tylko powiedzieć, że jestem bardzo otwarta do jakichkolwiek wskazówek, pomysłów i obiekcji w związku z tym, co może Was jakoś specjalnie interesować, czego na przykład nie nagrywam albo co mogłabym nagrywać częściej. Jakby śmiało dawajcie mi znać, jeżeli jest coś takiego, co interesowałoby Was jakoś nadzwyczajnie. Dobra, no i tyle. Tak to wygląda. Finito. Do tego dochodzą włosy, które zaraz zrobię, ale tego już nie będę nagrywać, bo średnio interesujące i lecimy! Po naszemu. Budowlani? No chyba, że będę grała jak buba, no to... To się sprawdzą na pewno. Ale... Opa, okej. Szybkie podsumowanie tego meczu, bo też no nie ma co tutaj się rozwodzić i opowiadać niestworzonych rzeczy. Oczywiście trzeba mieć na uwadze sytuację kadrową ŁKS-u. Jakby trzeba o tym wspomnieć. Na pewno jest im bardzo trudno od jakiegoś czasu i zdaję sobie sprawę z tego, że jest bardzo ciężko trenować, mając tak na dobrą sprawę 7 zawodniczek, które też pewnie w mniejszym lub większym stopniu gdzieś tam borykają się z problemami zdrowotnymi, a mimo to muszą grać, no bo nie ma kim, tak na dobrą sprawę. Dlatego przede wszystkim chciałam pochwalić za walkę, bo jej tutaj no nie zabrakło. Było naprawdę fajnych parę akcji, długich. ŁKS był naprawdę mega zaangażowany w obronę i tutaj naprawdę no, trzeba je za to pochwalić, bo na niektóre akcje naprawdę aż się fajnie patrzyło. Jeżeli chodzi o naszą grę, no to tak na dobrą sprawę wygrałyśmy mecz, który miałyśmy wygrać, więc no tutaj oczywiście możemy powiedzieć o jakichś fajnych aspektach, na przykład też nasza gra w obronie, bo i szósta strefa z tyłu zarąbiście broniła i Bobas, która dostała dzisiaj zasłużenie nagrodę MVP. No ale pod kątem jakby skuteczności w ataku też uważam, że no, zagrałyśmy naprawdę solidne spotkanie. Oczywiście no, dałoby się przyczepić do niektórych kwestii, ale ciężko się jakby, uwierzcie mi, że ciężko się gra z zespołem, który w jakiś sposób gra chaotycznie i tym samemu nie grać chaotycznie. Że no tak jest, że gdzieś się w jakiś sposób te zespoły do siebie upodabniają w dłuższej perspektywie meczu, więc no jakby super, że mimo wszystko udało się wygrać za 3 punkty w 3 setach i że kolejne derby są nasze. Wielkie podziękowania dla kibiców, bo jak zwykle się spisaliście, nie odstawaliście na krok od kibiców ŁKS-u, a w niektórych momentach wydaje mi się, że nawet krzyczyliście głośniej. Na pewno krzyczyliście przez cały mecz i za to naprawdę wielkie dzięki, bo naprawdę inaczej się gra, jeżeli wiesz, że ten 7 zawodnik jest na tych trybunach i cały czas dostajesz gdzieś feedback z boku, że on tam jest i możesz na niego liczyć. Dlatego dzięki wielkie z mojej strony, ale jestem pewna, że ze strony dziewczyn również. No co, przeżyliśmy jakoś ten trudny okres. Bardzo intensywny, z europejskimi pucharami i z dynamiczną ligą oraz pucharem itd., itd. Zasłużone 2,5 dnia wolnego. Jadę odwiedzić moje ukochane Bielsko, moich ukochanych ludzi i troszeczkę chociaż odpocząć. No bo potem zaczynamy kolejny fantastyczny etap. I to jest niesamowite, że w ogóle do końca sezonu zostały jakieś niespełna 2 miesiące. To jest w ogóle niesamowity hit. Ale to w następnych bublogach. Cześć! Skoro tu jesteś, to znaczy, że dotrwałeś do końca mojego bubloga, za co bardzo Ci dziękuję. Z tego miejsca jestem zmuszona powiedzieć tą stałą formułkę. Zapraszam Cię na moje social media, do zaobserwowania tego konta, a także do pozostawienia komentarza i łapki w górę. Cześć!